Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Magrebi, Tuareg, herbata po marokańsku, wszystko to oznacza słynną północnoafrykańską herbatę zieloną z miętą. Narodowy napój kojarzony przede wszystkim z Maroko, ale popularny również w Tunezji, jak i w innych krajach północnej Afryki, ogólnie w Magrebie. Nie wiem, jak to dokładnie wymówić czy odmienić, ale Magrebi to jest nazwa właśnie ogółu tych krajów z północnej Afryki. Jest to bardzo stara nazwa i ona przylgnęła również do popularnej tam herbaty zielonej. Co to za herbata? Na pewno się z tym spotkaliście już, ponieważ popularna jest już także u nas, chociaż najbardziej w Hiszpanii. Tam ona jest podawana w postaci iced tea. Jest zmrożona, zimna, ale właśnie praktycznie niczym poza temperaturą nie różni się od tej marokańskiej. Prawdopodobnie po prostu przewędrowała z Afryki do Hiszpanii i tam zadomowiła się. Niewykluczone, że i my gdzieś z tamtej strony ją poznaliśmy. W każdym razie u nas ma ona troszeczkę inną rolę. Zauważcie, że herbata gorąca nie zupełnie kojarzy nam się z takim klimatem Sahary. Wiecie, tam oczywiście obok Maroko zaraz jest Sahara, sucho, pustynia, Beduini w tych swoich turbanach, żar się z nieba leje, a oni czajniczek z wrzącą herbatą. Wydaje się to bardzo dziwne, bardzo nietypowe, ale funkcja tej herbaty jest właśnie kuriozalnie wychładzająca. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim mięta, która jest jednym ze składników, jak i zielona herbata mają taki indeks wychładzający, dzięki czemu nawadniają intensywnie ciało, wychładzają i nie powodują szoku temperaturowego. Zauważcie, że jeżeli w lecie w czasie upałów wypijamy mrożoną herbatę z lodem, to zaczyna nam być tak tylko pozornie przyjemnie, jesteśmy orzeźwieni, ale tak naprawdę nasze ciało musi zagrzać ten napój do temperatury właśnie naszego ciała, żeby móc się tym w ogóle zająć, przyswoić, więc spalamy kalorie, krótko mówiąc, bo ogrzewamy. Efekt jest taki, jakbyśmy zaczęli fizycznie trenować, czy biegać nawet właśnie w tym upale. Pocimy się bardziej, chcemy kolejne iced tea. No, w ten sposób nawadniamy się rzeczywiście, wychładzamy się pozornie, ale skuteczniej w lecie, wbrew pozorom, napić się czegoś ciepłego. Stąd właśnie popularna jest taka afrykańska herbata na pustynne upały. Różnica jeszcze jest taka, że no niestety tam mają bardzo sucho. U nas jednak jest wyższa wilgotność, stąd wolimy jednak coś chłodnego, ale tam jest to idealne. Spróbujcie, jak będziecie na pustyni. Jest to więc bardzo ważna część ich życia, oczywiście mieszkańców tamtejszych. Zajmują się tym kobiety. To jest bardzo ciekawe, ponieważ tam jeszcze gdzieś przetrwał troszeczkę jakiś matriarchat, nawet w niektórych koczowniczych plemionach, zwłaszcza u Tuaregów. Taką herbatę przygotowuje pani domu. Jest to najstarsza kobieta w domu, czy taka jakby głowa rodziny, tylko właśnie w wersji kobiecej, ponieważ no, najczęściej głowa rodziny kojarzy nam się z jakimś nestorem, panem najstarszym, dziadkiem czy ojcem rodu. Tak czy inaczej, ona to przygotowuje, więc jeśli w domu chcecie, żeby wam to smakowało tak naprawdę jak na pustyni, to musicie poprosić o to jakąś starszą kobietę. Tak czy inaczej, mistrzynią całej tej ceremonii jest właśnie kobieta, która przygotowuje dla gości taką herbatę. Ona musi być w dużej ilości, bardzo słodka. Jest to symbol takiej obfitości i dostatku. Częstowany podróżnik musi wypić 3 szklaneczki. Nie może odmówić, w ogóle nie może odmówić tej herbaty, ale musi wypić co najmniej 3 szklaneczki, ponieważ to oznaczałoby, że odrzuca gościnę, jeżeli nie dopiłby poczęstunku, więc mógłby kogoś obrazić. A ludzie są tam bardzo serdeczni i gościnni, więc no, częstują na prawo i lewo tą herbatą. Zawsze standardowo musi być do tego duża ilość cukru jako właśnie znak bogactwa. Ciekawostką tutaj muszę powiedzieć wam, że jest to pierwsza jakby taka zapowiedź globalizacji, ponieważ herbata ta popularna jest już od XVIII wieku w północnej Afryce i jako pierwszy produkt stworzyła coś narodowego, czyli taką marokańską narodową herbatę. Coś takiego jakby tradycja powstała na bazie rzeczy importowanych, ponieważ zielona herbata, gunpowder, która jest bazą tej herbaty, pochodzi z Chin. Dodano do tego miejscowej mięty, no i również importowanego cukru wysokiej jakości. No i to jakby jest definicja takiej globalizacji, że zbiera się dobra z różnych stron świata i tworzy coś, co na stałe się zadomawia i powstaje jakaś forma tradycji, więc uwaga, globalizacja z Maroko. Jak przygotować taką herbatę? Otóż to każdy przepis jest właściwie
poprawny, ponieważ ilu Marokańczyków, tyle przepisów, jak to zwykle z narodowymi napojami i w ogóle narodowymi przepisami. Rzadko jest to jeden konkretny przepis. Jest to po prostu zielona herbata z miętą. Każdy Marokańczyk robi to inaczej. Co łączy to zawsze? Otóż gunpowder. Względnie jakaś inna tego typu herbata, ale gunpowder to jest najbardziej tradycyjna i klasyczna herbata stosowana do produkcji właśnie takiego Magrebi czy Tuarega, jak go tam nazwiemy. Dlaczego tak jest? Ponieważ ona najmniej się niszczy w czasie podróży. Jeżeli przyjrzycie się listkom gunpowdera, zobaczycie, że on ma taki lśniący, szarawy odcień i bardzo drobne, ciasno zwinięte perełki listków. Zresztą nawet po chińsku taka herbata to herbata no właśnie perełkowa, można by powiedzieć. Kiedyś było to robione ręcznie, teraz już maszynowo zwija się listeczki w ciasne perełki, dzięki czemu spakowane w jakąś skrzynię albo wór w czasie transportu nie kruszą się, nie tracą aromatu i świetnie się nadają. No a jednak do Maroko z Chin kawał drogi, więc warto, żeby to była herbata, która dobrze znosi transport. To jest najprawdopodobniej przyczyna, dlaczego akurat jest to gunpowder. Poza tym ta herbata naparza się dość wyraźnie, tak jak lubią tam właśnie w Afryce, gdzie dodają masę cukru, ona może być nawet nieco bardziej cierpka i gorzka. Taka się spodobała. Swoją drogą, dlaczego to się nazywa gunpowder? Jest wiadomo, no, najprawdopodobniejsza wersja tej nazwy to jest to, że ona po prostu przypomina proch strzelniczy, ale słyszałem nawet taką legendę, że kiedyś Chińczycy Anglikom sprzedali proch strzelniczy, który okazał się właśnie herbatą i było to oszustwo i że podobno Anglicy dopiero się połapali, kiedy ich strzelby nie wypaliły. No myślę, że to można między bajki włożyć, no aż tak pomylić z prochem strzelniczym tej herbaty się nie da, ale rzeczywiście bardzo przypomina proch strzelniczy, taki z dawnych kolonialnych czasów. Co dalej? Mięta. Tradycyjnie musi to być mięta nana, ale może być różna. Mięta nana, po prostu mięta, która występuje w Egipcie i w Afryce w ogóle rośnie, taka ma troszeczkę bardziej taki słodki, łagodny smak. Można użyć nawet pieprzowej, tej najintensywniejszej. Co kto lubi, można użyć suszonej, ponieważ no, u nas najłatwiej taką miętę nanę kupić w postaci jednak suszu. Świeżą, jeżeli chcecie użyć, co ja polecam, ponieważ oryginalnie używa się świeżej mięty, no to po prostu taka z marketu w doniczce też się nada. No, najczęściej robię jednak na suszonej. Wolę, żeby to było tradycyjnie. Kwestia gustu, co kto lubi. Najlepiej spróbujcie i tak i zobaczcie, co Wam najbardziej odpowiada. Cukier ma go być dużo, bardzo dużo cukru. Oryginalnie przepisy mówią, że nawet 5 łyżeczek cukru na każdą łyżeczkę herbaty. Czyli jeżeli zaparzycie z 3 łyżeczek, to musicie użyć 15 łyżeczek cukru. Także ogromna ilość, bardzo słodkie, ale takie tam gusta, tak tam lubią. Ja słodzę troszeczkę mniej. Wam też polecam, zawsze można dosłodzić, no ująć tego cukru już się nie będzie dało. Kiedy to wszystko dodać, kiedy dodać miętę, to również masa przepisów. Jedni zalecają wszystko wymieszać naraz i nawet podgotować. Inni zalecają zaparzyć bardzo mocno herbatę, a potem dopiero dodać do szklaneczek cukru i mięty. Inni miętę i cukier dodają do czajniczka, ale do zaparzonej już herbaty. Jeszcze inni zaparzają herbatę, zlewają, potem parzą miętę, dodają cukier i wlewają herbatę z powrotem. Generalnie, no, każdy robi to inaczej. Efekt jest taki, że musimy uzyskać intensywną, zieloną herbatę z miętą i cukrem. I jak to zrobimy, tak będzie poprawnie. No, chciałbym Wam pokazać, jak ja to zrobię. Another day, I'm doing fine. Just wanna hear you on the end of the line. So many nights, so many dreams. Feels like forever, but it's not what it seems. Ooh, I'm missing you. Ooh, I'm missing you. A photograph, the way you smile. Kiedy herbata z miętą się już naparza, trzeba posłodzić. Jak mówiłem, słodzimy bardzo dużo i po prostu wsypujemy. Mam większą łyżkę, żeby było szybciej. Trzy. Ponieważ jedna taka była właśnie z herbatą, a to będzie i tak bardzo słodkie, więc ja sobie odpuszczę tradycję, zrobimy tak. Jak to pomieszać? Tam jest pełno badyli miętowych, jest herbata, nie sposób tam mieszać, jest na to metoda, bardzo fajna. Musimy, żeby nie przeszkadzało, musimy przelewać.
to jest no, całkiem fajna metoda, choć trochę głupio wygląda. Mieszanie odbywa się w ten sposób, że nalewamy do szklaneczki. I przelewamy z powrotem. I znów nalewamy i tak kilka razy. Dzięki temu cukier się no tak jakby wymiesza, tylko że no nie jest to tak dobre mieszanie, jakbyśmy mieszali łyżeczką, więc trzeba no powtórzyć to kilka razy, a i tak część cukru będzie nierozpuszczona, może dlatego się go sypie tak dużo. Tak czy inaczej, no jeśli ktoś lubi bardzo słodkie napoje, to lepiej niech to miesza i przelewa dłużej. Możecie też spróbować to pomieszać normalnie, ale no raczej się to nie udaje. Załóżmy, że jest już gotowe. Ważna sprawa, nie należy tego odcedzać. Oczywiście są i takie przepisy, które zalecają to odcedzić, ale oryginalnie nie odcedza się tego i napój cały czas się doparza. Stoi po prostu w czasie biesiady, ponieważ nie tylko się częstuje tym gości, ale również pija się tę herbatę w czasie spotkań biznesowych, no i w czasie spotkań rodzinnych. Niektórzy uzależniają od tego w ogóle podjęcie współpracy handlowej, kiedy będziecie chcieli handlować z jakimś Marokańczykiem, a on was poczęstuje herbatą. Jeżeli odmówicie herbaty, powiecie: o nie, dziękuję, już dzisiaj piłem, to on po prostu może wstać i wyjść i nie ma w ogóle rozmowy biznesowej, bo nie ma herbaty. Więc pamiętajmy o tym. Stąd stoi to czasem, my rozmawiamy i to się ciągle doparza, więc jest coraz mocniejsze. Do szklaneczki dajemy również miętę. Uwaga. Bierzemy jakieś takie ładne wierzchołki, żeby się to ślicznie prezentowało. I można nalewać. Jak nalewać? To też nie jest takie oczywiste. Nalewa się wysoko z góry drobną strugą, po to, żeby się bardzo pieniło i żeby powstał turban. Wtedy oczywiście tej mięty warto nie dodać albo dać jej na dno, ponieważ turban to jest ta piana, wielka, biała piana, puszysta się robi i no właśnie to wymaga takiego z wysoka nalewania. Niektórzy przelewają na znak dostatku i dobrobytu, że to się aż wylewa, ale wtedy to jest podane na tacy i można sobie porozlewać. Tak czy inaczej warto zrobić to jakoś efektownie i zadbać o jakieś efekty, powiedzmy, dźwiękowo-wizualne. Ułatwia to taki czajniczek, tradycyjny srebrny czajniczek z bardzo smukłym, długim dzióbkiem, dzięki czemu możemy nalewać z wysoka właśnie cienką strugą. O, widzicie, już nie trafiam. Właśnie to jest po marokańsku. Rozchlapujemy, rozlewamy, robimy na bogato imprezę. Nawet udał się trochę turbanik. Uwaga, druga. I gotowe. Bardzo intensywnie miętowe. Bardzo słodkie. Wyśmienite i orzeźwiające. Trzeba takie szklaneczki, jak mówiłem, wypić 3, ponieważ jest takie przysłowie, tradycja, która mówi, że pierwsza szklaneczka jest łagodna i lekka jak życie, druga mocna jak miłość, a trzecia gorzka jak śmierć. No właśnie wiąże się to z tym, że to ciągle się doparza i ten smak się zmienia. Stąd trzecia rzeczywiście po dłuższym czasie jest gorzka jak śmierć. W każdym razie najlepsza jest pierwsza i druga. Doskonałe. Polecam. Jak będziecie w północnej Afryce, koniecznie wypijcie i koniecznie wproście się na herbatę gdzieś do miejscowych, żeby zrobili wam to najbardziej tradycyjnie, jak się da. No, polecam również urządzać marokańskie imprezy ze znajomymi, ponieważ jest to w sumie dość proste, dość tanie, a efekt no niesamowity. To wszystko na ten temat. Mam nadzieję, że wam się podobało. Czekamy na wasze komentarze, lajki i do zobaczenia na czajnikowy.pl. No, fajne. Jak wyszło? Bardzo dobre. Jak zawsze jakoś na wizji nam to wychodzi lepsze. Niesamowite. Nie ta pora roku, trochę na tuareg, ale no ja z przyjemnością piję. Taka jak lubię. Ciekawe jakby wyszło na mięcie pieprzowej. Trzeba kiedyś spróbować, jest taka ostrzejsza.